Witam wszystkich maszkeciorzy na kanale Żar Pan Żur. Ten chleb nie zawierał ani grama mąki. Ma mnóstwo białka, a możecie go zrobić w airfryerze, ale też w normalnym piekaroku. Naprawdę smakuje jak prawdziwy chleb. Pokażę wam cały przepis, a na końcu sprawdzimy, czy warto go zrobić. Macie ochota, zapinajcie pasy i dymy! Chleb składa się z dwóch podstawowych składników: sera twarogowego i płatków owsianych. Jako dodatek do dołek słonecznik, pestki z dyni, siemię lniane. Będziecie potrzebować też jajca, proszek do pieczenia i sól. Oczywiście dokładna lista składników macie na dole w opisie pod filmem. Zaczynamy od twarogu. Twaróg musimy rozgnieść. Pół kilo sera warto teraz porządnie rozgnieść. Do sera dodajemy teraz 300 g płatków owsianych, 80 g pestek dyni, 40 g siemię lnianego, 1 kopowiata łyżeczka proszku do pieczenia. Dodajemy teraz 2 płaskie łyżeczki soli, cały czas myślę, że o czymś zapomniałem, a no właśnie, dodajemy też 30 g słonecznika, do całości wbijamy teraz 4 jajca, i całość musimy teraz porządnie wymieszać. Ja mój chleb będę robił w airfryerze. Oczywiście możecie zrobić go też w piekarniku. Ja wam pokażę, jak przygotować wcześniej airfryer. Mam airfryer z taką dość długą szufladą. Na spód trzeba położyć teraz kawałek papieru do pieczenia. Pokażę wam, jak go najlepiej przyciąć. Arkusz papieru składamy na 4 części. Wewnętrzną krawędź teraz papieru układam mniej więcej między kratkami na środku, tak żeby teraz zewnętrzną krawędź móc dopasować i obciąć. To samo robię teraz z szerokością. Tu możemy teraz kant zaokrąglić i zobaczcie, tak, mamy już podkładka zrobiona. Później papier będziemy sobie mogli jeszcze dopasować, a teraz na blacie kuchennym rozkładamy folię spożywczą. Skropiłem ją troszkę wodą, żeby folia nam lepiej przylegała do blatu. Zrobiłem to, żeby nie zbrudzić se kuchennego blatu. I pomalutku możemy brać się za formowanie naszego bochenka. Wstępnie zrobiłem to w misce. Przekładamy teraz nasze ciasto, jak to tak idzie nazwać, na blat, na folię. Formujemy teraz dalej. Z dołu nasz bochenek też powinien wyglądać jak chleb, także obracamy go lekko, zagniatamy sobie fajnie dół, żeby był fajny, okrągły. I tak przygotowane składniki lądują teraz w szufladzie airfryera albo w piekarniku. Tu złożony papier obciąłem jeszcze troszkę z zewnątrz, po to, żeby mieć tu naokoło cyrkulacja powietrza. Na papier wląduje teraz nasz bochenek. Dzięki temu, że ta szuflada jest tak szeroko, możecie w niej zrobić chleb, bagietki, możecie upiec w niej ryba, żeberka, oczywiście w całości. Odpalamy teraz airfryer, ustawiamy teraz program pieczenie na 160 stopni. Chleb będziemy piec teraz 40 minut. Tutaj przesuwać możemy to po minucie góra-dół, a przytrzymanie tego przycisku powoduje, że zegar przeskakuje o pół godziny. My będziemy wykorzystywać teraz całą szufladę. Naciskamy Megazone, żeby piec w całej szufladzie. Oczywiście jest tu też możliwość pieczenia w 2 strefach,
o różnych temperaturach i w różnych czasach. W opisie tego filmu wrzucę wam link do strony, gdzie możecie kupić taki airfryer. Oczywiście też kod rabatowy ZARPANZUR10 na 10% zniżki. No to teraz degustacja. Myślę, że warto zrobić jest ten chleb, bo zawiera on dzięki twarogowi bardzo dużo białka, dzięki płatkom owsianym dostarcza dużo błonnika, w tym przepisie nie ma mąki pszennej, no i użycie pestekdyni siemia lnianego wzbogaci go ino o tłuszcze nienasycone, minerały i dodatkowy błonnik. To bardzo ciekawa propozycja do osób, które chcą zwiększyć ilość białka w swojej diecie. I oczywiście nie wytrzymał, muszę ich pokroić jeszcze ciepły i wiem, że taki samym masłem smakuje najlepiej. Jak wam się podobał przepis, proszę was o palec w górę, subskrypcja i do następnego dania.